Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj taki film, to parę osób tutaj prosiło. Znalazłem chwilkę czasu. Parę słów będę chciał powiedzieć na temat oprogramowania do skanerów Uniden. Jest to oprogramowanie Sentinel, czyli obsługujące skanery cyfrowe serii SDS-100-200. Bardzo podobne jest oprogramowanie do BCD 436, nie, BCD 3600. No właściwie one są bardzo tutaj zbliżone. O, tu mamy 3600. Oprogramowanie tutaj w Europie do naszych radii oznaczonych na końcu symbolem E. Ściągamy ze strony japońskiej. Link do tej strony podam w opisie. Tam go możecie znaleźć. Na dzień dzisiejszy pojawiła się nowa wersja oprogramowania Sentinel. Jest to wersja 2.05. Revision 03. Różnica jest taka, że ta wersja umożliwia obsługę Waterfalla, który się pojawił tutaj niedawno. I tak jak tu widzicie, jest instrukcja do Waterfall Operation Manual. Można zobaczyć, jak to działa. Ja tego nie ściągałem. Na dzień dzisiejszy upgrade firmware'u ma potężne problemy. Radio traci czułość, są inne niepokojące zjawiska, także ja się tutaj nie bawiłem w coś takiego. Nie chcę popsuć tego, co w tej chwili mam. Może kiedyś, na tą chwilę, Waterfalla w ogóle nie instaluję i tym się nie bawię, tym tematem. Z tej strony ściągamy oprogramowanie. Zarówno SDS-100 i SDS-200 to jest dokładnie to samo oprogramowanie. Tu jest podzielone. I oprogramowanie potem instalujemy w komputerze. I przechodzę teraz już do samego oprogramowania. Po uruchomieniu dostajemy taki ekran. I za chwilę będę chciał tutaj opisać poszczególne menu, funkcje. Będę opisywał tylko te, które są dla nas użyteczne. Tak naprawdę ten skaner i ta logika tutaj podziału bazy danych, o której będę później mówił, jest robiona pod kątem systemów amerykańskich. Zarówno skaner w wersji amerykańskiej, a zwłaszcza w europejskiej, nie wiadomo po co, ma tutaj folder database i w nim są częstotliwości dla USA i Kanady. Jest dla nas to zupełnie niepotrzebne. Zajmuje tylko miejsce, aczkolwiek jest to niewielka ilość tych danych, jeżeli chodzi o pojemność karty. I w ustawieniach skanera w favorite listach wyłączamy to, żeby nam tego nie pokazywał, bo jest nam to do niczego niepotrzebne. Co mamy tutaj w tym menu? Zaczniemy od początku. Będę posługiwał się menu rozwijanym. Symbole, ikonki tutaj po prostu odpowiadają temu, co jest wyżej, czyli po prostu nowy profil, otwarcie profilu, zachowanie profilu, edycja listy ulubionych, edycja wyświetlacza, odczytanie z radia, zapisanie do radia, kasowanie danych użytkownika, to jest w przypadku przeważnie jak nam karta trochę zwariuje, update firmware'u, czego ja nie robię, update master database, to jest update bazy danych tej amerykańskiej, kanadyjskiej, opcje. No i to są rzeczy tutaj przy tworzeniu kanałów, list, departamentów i tak dalej. W tej chwili są nieaktywne. No więc wejdźmy po kolei. File New. Tworzymy tutaj nowy profil. Ja już profil mam stworzony, więc nowego nie będę tworzył. Nie wiem, nie udało mi się, czy to jest problem tutaj tego oprogramowania, czy ja czegoś tutaj nie wiem. Chciałem stworzyć dwa osobne profile do dwóch różnych radii i mimo, że tworzyłem nowy profil, to w nim pojawiały się te wszystkie ustawienia i częstotliwości, które mam w innym profilu. Także mając dwa radia, zainstalowałem w dwóch osobnych folderach to oprogramowanie i tego problemu nie ma. To jest otwieranie profilu. W tej chwili profil jest jeden, więc no, więcej nie ma co otwierać. Pracuję na radiu samochodowym, stacjonarnym, przewoźnym SDS-200E. Zachowanie profilu, zachowanie pod nową nazwą. Import list ulubionych w formacie HP, jeżeli ktoś gdzieś ma. I eksport, jeżeli byśmy chcieli komuś swoje listy tutaj przekazać w tym formacie. Jest tu wykaz list, które ja mam w swoim skanerze i możemy je w ten sposób przekazywać, aczkolwiek chyba to rzadko kiedy jest używane. I tak samo import i eksport ustawień wyświetlacza, o czym będzie później, i ustawienia, eksport do gogli pliku KML
To też jest takie typowo amerykańskie, gdzie tam z automatu po podłączeniu do skanera GPS-u, znając pozycję, skaner sam sobie wybiera odpowiednią listę. Tutaj możemy te pewne pozycje wyświetlić w goglach. No dla nas to raczej nie jest tutaj przydatne. Funkcja Edit. Edycja profilu, edycja ulubionych list, edycja wyświetlacza i właśnie dodawanie kanałów zasięgu, czyli to połączenie z GPS-em, o tym nie będę mówił, i sortowanie list ulubionych, czyli w jakiej chcemy mieć kolejności. Przeglądanie, ustawienie, w jaki format ma być wyświetlany dla systemów Motorola, czy decymalny, czy szesnastkowy, i tak samo dla EDAX-a, czy format AFS, czy format decymalny. No w tej chwili EDAX-a już praktycznie nie ma. Systemy Motorola w Polsce praktycznie też nie istnieją. No P25 się pojawia. Także to już jaki tam sobie wolimy format wyświetlić, to sobie ustawiamy, ale to mało użyteczna funkcja dla nas. Zakładka skaner, odczytywanie ze skanera i zapisywanie, czyli to, co jest najważniejsze, i kasowanie danych, czyli kasowanie bazy danych. Update firmware'u, update bazy danych, to co wcześniej mówiłem, narzędzia, przeglądanie logu Discovery, czyli funkcji Discover, którą mamy w radiu, o tym później, opcje i ustawianie modelu radia. To przy pierwszym uruchomieniu musimy tutaj sobie model radia, jaki mamy, ustalić, wybrać, i tu jak widać mamy ustawione SDS 200E. No i help, w helpie mamy tylko jedną ikonkę About i tutaj jest podane, jaka jest wersja 2.0.5. Więc przejdźmy po kolei. Jeżeli już mamy stworzony profil, co robimy? Ja przyjąłem taką zasadę, że baza danych najważniejsza jest w radiu. Tam ją uzupełniam, tam zmieniam i jeżeli prowadzę edycję tej bazy, to najpierw szczytuję z radia to, co jest aktualnie, i dopiero wtedy obrabiam tutaj w programie, czytuję do radia, zapisuję tutaj i mam tak jakby dwie te bazy zawsze takie same. No radio jest cały czas pod ręką, cały czas go używam, więc ewentualne zmiany następują w radiu, a nie w tej bazie, ale to już jak to chcę, tak robi. No i do tego służy nam opcja odczytaj ze skanera. Radio podłączamy kablem USB, w przypadku ręcznego skanera SDS to podłączamy do dolnego gniazda mini USB i zostaje wykryty jako dysk przenośny te urządzenie. Tak samo w skanerze SDS 200. W momencie podłączenia kabla na skanerze pojawia się wybór, czy chcemy ustalić to jako serial port, czy jako źródło przenośnych danych. Wtedy wciskamy E i mamy tutaj możliwość odczytania. I tak samo Windows widzi to nam jako normalny, konkretny dysk. Jeżeli tu weźmiemy odczytaj od skanera, pojawia nam się okno z literką napędu, nazwą tutaj skanera, numerem ESN i możemy to odczytać. Ja już odczytałem wcześniej tutaj, jako ciekawostkę Wam powiem. Komputer nie jest podłączony do skanera, tylko karta, klon karty ze skanera jest włożony do czytnika w komputerze. I widzimy to samo, także program nie zauważa, czy to jest skaner, czy nie. On szuka po prostu pliku konfiguracyjnego radia na nośnikach zewnętrznych i nam go tutaj pokazuje. Także nie odczytuję, bo ja już tutaj mam tą bazę aktualną z radia. Akurat na karcie była kopia trochę wcześniejsza. I co dalej? O, tu już nam się pokazały bazy, ale też za wcześnie. Opcje. W opcjach mamy tak naprawdę jedną rzecz, ale zaraz jeszcze, zanim to przejdę do tych opcji, powiem co najważniejsze. Często, i to na wielu forach widziałem, w wielu miejscach, osoby po zainstalowaniu programu dostają komunikat, że baza jest uszkodzona, że nie można jej aktualizować, że brakuje pliku i tym podobne rzeczy. Z czego to wynika? Otóż z tego, że praktycznie większość programów tego typu pisanych na rynek angielskojęzyczny, amerykański, wymaga od tego, aby w Windowsie w ustawieniach regionalnych jako znak separacji, właściwie znak dziesiętny, przepraszam, nie znak separacji, jest znak dziesiętny, ustawiona była kropka. W polskiej wersji Windowsa zawsze jest to ustawiony przecinek. I stąd są te problemy. To nie jest pierwszy program, który ma takie problemy. 90% programów do programowania radiotelefonów, jakie miałem, miały to samo, ten sam problem, gdzie zawsze
nie chciały przyjąć częstotliwości, wyrzucały jakieś błędy, bo mieszała im się kropka z przecinkiem. Także w ustawieniach regionalnych komputera jako znak dziesiętny musimy ustawić kropkę, a nie przecinek. I wtedy to będzie chodziło. Tutaj mamy opcję rekonstrukcji właśnie bazy danych, jeżeli coś się będzie źle działo, i folder, w którym te dane są przechowywane. Standardowo on to przechowuje, z tego co pamiętam, w folderze Windowsowskim moje dokumenty. Ja sobie to przeniosłem na inny folder, który jest folderem na innym dysku i który jest automatycznie backupowany. Nie korzystam z Windowsowych folderów, także takie jest u mnie ustawienie, ale to już jak ktoś to sobie chce, to sobie tak ustala. No i mamy w tej chwili radio szczytane i zaczynamy od pierwszej opcji, czyli od opcji edycja. I omówię tutaj pokrótce te 3 pozycje, jakie są, co one nam pozwalają, co w tym radiu możemy dzięki tym pozycjom ustalić. Pierwsza rzecz jest edycja profilu radiotelefonu. Przepraszam, skanera. Przyzwyczajenia mówię radiotelefonu. No, otwiera nam się takie okno, w którym mamy tutaj różne parametry i zakładki. I po kolei. Scan Selection oznacza to, jakie bazy danych, a tak naprawdę jakie listy ulubionych, favorite list, to jest lista ulubionych, będą w skanerze odczytywane i skanowane. Pierwsza zakładka jest to, znaczy pierwszy checkbox, który tutaj jest to Monitor Full Database, którego nie używamy. Po włączeniu tego automatycznie szczyta nam bazę danych dla Ameryki i Kanady. Tego nie chcemy, czyli Monitor Full Database zarówno w radiu, czy tutaj, gdzie byśmy tego nie ustawiali, najpierw musimy to wyłączyć. Monitor Search with Scan jest to opcja, jeżeli to zaznaczymy, to możemy jednocześnie skanować Favorite List i w te skanowanie Favorite List włączone będzie skanowanie, nie skanowanie, tylko tak zwany Band Search, który tutaj mamy w zakładce Custom Search, gdzie ustawiamy 10 zakresów przeszukiwania pasm. I on będzie w tym momencie ten, co ustawimy tutaj i pozwolimy, żeby działał razem ze skanowaniem, będzie skanowany. Bardzo ciekawa funkcja, rzadko to które skanery miały. Bardzo przydatna, też z tego korzystam. No i tu mamy w tej chwili, jeszcze jest opcja i tu jest właśnie podane, która lista. Tu możemy oczywiście te nazwy później zmienić. I tutaj avoid, czyli to jest takie, czy unikamy. I mamy nie unikaj, unikaj. Czyli w tej chwili wszystkie listy są aktywne. Avoid jest nieaktywny. Teraz mamy go aktywnego. I w tym momencie, jak włączymy tą opcję Monitor Search with Scan, kiedy wejdziemy w tryb skanowania, też będą przeszukiwane te zakresy. Opcja Hold Time oznacza, ile czasu na przeszukiwaniu danego zakresu skaner spędzi. No bo jeżeli damy duży zakres, na przykład 100 mega, no to przeszukiwanie tego zakresu trwa dużo dłużej niż 2 sekundy. I wtedy tracimy czas na przeszukiwanie tego zakresu, a nie skanujemy po częstotliwościach. I to sobie możemy ustawić, ile chcemy, aby ten zakres był przeszukiwany od 0 do 255 sekund. To jest bardzo ciekawa opcja. Jak ktoś lubi przeszukiwać pasma, to z tego będzie korzystał. No i w tej chwili wracamy tutaj do listy. Mamy tu listę tych ulubionych. To są listy, które ja stworzyłem. No i pierwsza rzecz, czy one są monitorowane, czyli czy w momencie włączenia skanowania one będą skanowane. I tu widzimy on, 2 off, czyli Conventional Discovery i Quick Scan, Quick Save Favorite List są wyłączone. O tych 2 szczególnych listach powiem później. Tutaj download, to oznacza, czy przy włączeniu radia, skaner przy włączeniu ściąga sobie bazę danych z karty. Bez karty w skanerze nie ma nic. I tutaj zaznaczamy, które listy przy włączaniu ma on ściągać. Także jeżeli chcemy tylko z jednej listy skorzystać, nie chcemy zapychać skanerem, czyli mamy jakieś ustawienie na dany region, no możemy włączyć, żeby ściągnął nam tylko listę. I tu jest oznaczenie Quick Key'a, czyli szybkie wybieranie z klawiszów.
skanera, o tym później powiem, i number tag, czyli to, co nam się wyświetli w skanerze na linijce tag. Tam mamy taką linijkę tag w skanerze i ona wyświetla nam numer listy, departamentu i kanału. No i location, czyli skanowanie oparte jest na lokalizacji. Tu możemy sobie to ustawiać. To, co mówiłem w tych amerykańskich wersjach, że możemy listy sobie przypisywać do pozycji z GPS-u i wtedy ta lista automatycznie będzie się pojawiała. O tym nie będę mówił, bo z tego nie korzystałem i myślę, że u nas raczej nikt z tego nie korzysta. I to jest odnośnie tej pierwszej zakładki. Druga zakładka, typy serwisów. Przy każdej częstotliwości, jaką sobie wpisujemy, czy przy grupie użytkowników w przypadku trackingowych cyfrowych rzeczy, jest opcja określenia, jakiego typu to jest serwis. No i tu mamy listę tych serwisów. Mamy listę custom, czyli taką, którą my sobie możemy nazwać tutaj te serwisy. I do czego to nam służy? Możemy z tego nie korzystać. Możemy wszystkie częstotliwości przypisać do jakiejś jednej, na przykład custom 1, bo musimy do jakiejś przypisać. Nie może być tak, że kanał, częstotliwość nie jest przypisana do żadnego serwisu. I w tym momencie skaner skanuje po wszystkich tych serwisach. Ale jeżeli chcemy sobie mieć takie udogodnienie, bo pamiętajcie, że to, co tutaj ustawiamy w oprogramowaniu, też ustawiamy w skanerze. Także to jest praktycznie to samo. Jeżeli obejrzycie tą instrukcję do tego Sentinela, to te pojęcia są w skanerze i już będziecie wiedzieli, do czego one służą. Więc w tym momencie, jeżeli będziemy sobie systematycznie do różnych częstotliwości przypisywać odpowiednie im serwisy, tak jak tutaj mamy Aircraft, Business, Correction, Emergency, EMS, Federal, Fire i tak dalej, oczywiście są po angielsku. No i wtedy jak do wszystkich częstotliwości lotniczych dopiszemy Aircraft, do strażackich Fire, do pogotowia EMS, do innych Public, do Railroad, czyli do kolei i tak dalej, Security, no wszystko sobie dopiszemy. To w momencie, jeżeli chcemy słuchać określonych typów właśnie tych serwisów, jeżeli chcemy słuchać tylko na przykład samolotów w danej chwili, bo gdzieś jesteśmy na pokazach, to zaznaczamy guzik Aircraft sobie w typie, w skanerze i słuchamy tylko częstotliwości, które są oznaczone tym typem serwisu. Oczywiście wtedy skanujemy po wszystkich włączonych aktualnie listach. I to jest właśnie ta różnica, bo możemy sobie zrobić tylko listę częstotliwości lotniczych i wtedy mamy w jednej liście i wtedy wyłączamy inne i słuchamy tą jedną, a możemy mieć różne listy, na przykład dla różnych regionów i wtedy niezależnie od tego, jakie listy mamy aktualnie ustawione, tym guzikiem ustawiamy sobie, że będziemy słuchali tylko serwisów lotniczych. Także można to wykorzystywać. Jest to bardzo ciekawa funkcja, no, w tych skanerach występująca od wielu lat, także to jest standard w Unidenie. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Tylko mówię, musimy to w czasie programowania systematycznie to przypisywać tym częstotliwościom i kanałom, jakie tam programujemy, żeby to miało sens i to funkcjonowało. Następne to jest Location Settings, czyli właśnie te ustawienia GPS-u i tak dalej. Z tego nie korzystam i raczej nikt z tego nie będzie korzystał w Polsce, więc tutaj nie opisuję. Kolejna zakładka, ustawienie parametrów dla funkcji Search i Close Call. Funkcja Search, czyli przeszukiwanie, to co wcześniej mówiłem, poszczególnych zakresów. Mamy tych zakresów 10 i jest to przeszukiwanie, tak jakby skanowanie po fragmentach pasma, które sobie tu zaprogramujemy i mamy tutaj ustawienia. Czyli czy przy tej funkcji mamy mieć włączony czy wyłączony tłumik. On-off. Jaka jest modulacja? Oczywiście to możemy, tutaj bardziej to pasuje do funkcji Close Call, bo i tak modulację. A przepraszam, bo to jest tylko do funkcji Quick Search, czyli do funkcji wyzwalanej z klawisza. Tak, przepraszam, zapomniałem o tym. Funkcja z klawisza, czyli funkcyjny Enter i zaczynamy search od częstotliwości aktualnie na której nasłuchiwaliśmy. I tutaj mamy parametry tego Quick Searcha i oczywiście Close Calla, czyli tłumik włączony, wyłączony, jaka modulacja, auto czy wybrana, opóźnienie, czyli ile na danej częstotliwości będzie stał skaner
i Digital Waiting Time, o którym powiem troszeczkę później. Custom Search, Quick Search, Close Call, poszukiwanie wejść przemienników to jest taka funkcja, która u nas nie za bardzo się sprawdza. Możemy tam pewne rzeczy ustawiać, ale to jest taki typowo amerykański parametr. I jaki ma być włączony filtr? Mamy coś takiego jak Auto Global Filter parametr i tutaj wybieramy ten filtr. Co to jest ten filtr? To myślę, zrobię zupełnie inny film na ten temat, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko i do końca nikt nie wie, o co chodzi. I tutaj mamy 3 guziki 1, 2, 3 na klawiaturze. Możemy używać do szybkiego włączania funkcji Search i tu przypisujemy, która lista w danym guziku jest aktywna. I oczywiście w przypadku funkcji Search, jak i Close Call mamy możliwość usunięcia na chwilę i na stałe pewnych częstotliwości. Z tego, co instrukcja podaje, takich częstotliwości może być 200. Mamy opcję Temporary Avoided, czyli w przypadku skanowania czy przeszukiwania pasma ta funkcja usuwa daną częstotliwość z tego skanowania do czasu ponownego włączenia radia. Jeżeli zrobimy Permanent Avoid, jest na stałe usunięta, a tu możemy sobie przejrzeć te częstotliwości usunięte. No nie mam akurat w tej chwili żadnej. Możemy też ręcznie taką częstotliwość dodać. Możemy usunąć wszystkie. Możemy usunąć wybrane. To samo oczywiście mamy też w radiu taką funkcję. Następna funkcja Broadcast Screen. Jest to omijanie podczas funkcji Close Call, jak i Search pewnych częstotliwości. Tu możemy sobie wybrać to, co jest ustawione, tak jakby presety producenta. Musiałbym instrukcję zajrzeć, jakie to są zakresy dokładnie. Mamy tu UHF telewizyjny, VHF telewizyjny, FM, czyli zakładam pasmo broadcastingowe 88-108. Pager, nie wiem jakie to są częstotliwości, bo zakładam, że około 159 MB, bo takie były kiedyś używane na pagery. I częstotliwości NOA WX, czyli zakładam, że to chyba są 162 MB, te amerykańskie, ale to u nas to akurat zakładam, że tylko te FM, UHF, TV i VHF, TV są te same. I oczywiście możemy sobie też ustawić takie pasma, jakie chcemy ominąć, żeby nam te częstotliwości nie były przeszukiwane, bo tam na przykład cały czas coś nadaje, coś nam jest niepotrzebne. Na przykład takimi fragmentami są częstotliwości, na przykład 420, z tego co pamiętam, chyba 4 do 427 MB, gdzie są wyjścia systemów cyfrowych Tetra. No więc tego nie mamy co tam skanować, bo tam nic nie ma i możemy sobie to tutaj wpisać i jeżeli w jakimś będziemy mieli to ustawione w jakimś searchu ten zakres, to on tak zostanie automatycznie ominiony. Tutaj wracamy właśnie do tych pasm przeszukiwania. No i tutaj sobie właśnie ustawiamy nazwę, na przykład amatorskie. Tutaj ustawiamy dolną częstotliwość, na przykład 144 do 146.0. Nie trzeba więcej zer wpisywać. Modulacja automatycznie albo ustalona na stałe. Skąd automatyczna i modulacja i skąd automatyczny krok się bierze, to zaraz się dowiecie, bo to też jest w tych ustawieniach. Opóźnienie. Od razu tutaj może, jak już jesteśmy w tym trybie, powiem, co oznaczają te cyferki opóźnienie. 0 sekund, czyli pojawia się nośna, coś tam słyszymy, nośna znika, skaner leci dalej. 1 sekunda, znika nośna, skaner czeka sekundę, leci dalej. I tak dalej, czeka 2 sekundy, 3, 4, 5, 6. I tu jest czas, ile jeszcze nasłuchuje na danym kanale po zniknięciu sygnału odbieranego. Natomiast tutaj -5, -10 jest to w drugą stronę, czyli po zniknięciu nośnej leci dalej, a jeżeli jest nośna, to nasłuchuje przez 5 sekund lub przez 10 sekund i leci dalej. Czyli tutaj jak mamy częstotliwości, na których ta nośna jest na przykład na stałe, no to w tym wypadku stawiamy na przykład -10 i słuchamy jej 10 sekund i leci dalej. Także to wszystko zależy od typu zakresu, jaki nasłuchujemy, czy tam są jakieś rzeczy, które są na stałe nadawane, a nie chcemy ich usunąć. No to już od Was zależy. Tłumik, czyli włączenie tłumika. Bank status, czyli czy jest aktywny, czy nie. To samo robimy
guzikiem z klawiatury numerycznej w momencie włączenia tej funkcji. Guziki od 0 do 9 włączają nam ten bank lub wyłączają. W tej chwili wszystkie banki są włączone. I Digital Waiting Time. To od razu Wam już teraz powiem. W przypadku, kiedy skaner znajdzie coś, co uzna za emisję cyfrową, to jest czas, przez jaki ją bada, zanim uzna, czy to puścić, czy nie puścić, czy zrobić z tego audio, czy wejść w tryb cyfrowy. To możemy zauważyć tutaj, jeżeli mamy dziwne zakłócenia, na przykład na kanałach, które nie są ani emisją analogową, ani cyfrową, że to po prostu powoduje, że ta emisja pojawia się później albo wcale. Jak ustawimy na 0, to każdy trzask, każde zakłócenie na kanale od razu nam wyzwala squelcha i to słyszymy. Funkcja Close Call. Co to jest funkcja Close Call? Jest to funkcja, jak sama nazwa mówi, bliskiego przywołania, czyli urządzenie nam odbiera z automatu niejako bliskie stacje. To jest naprawdę, muszą być bardzo blisko te stacje, to jest góra kilkaset metrów, nie więcej, i od razu nam tutaj pokazuje częstotliwość, że coś nadaje. No ja tutaj u siebie przy antenie zewnętrznej dachowej jako mam, no to też bez problemu tutaj na przykład łapię kolegę krótkofalowca, który jest 1,5 km ode mnie. Także sygnał jest na tyle silny, że tutaj się pojawia. Tutaj zaznaczamy, w których pasmach on ma to przeszukiwać. Tryb call, przepraszam, język mi się plącze dzisiaj. Tryb wyłączony, DND, to znaczy Do Not Disturb, czyli pojawia się w momencie, jak radio skanuje, czyli w momencie, kiedy nic nie słuchamy, i Priority, czyli cyklicznie on się pojawia i co jakiś czas robi przeszukiwanie pasma, i to jest powodem wielu czasami zgłoszeń osób, które nie wiedzą, jak to działa, że nasłuchują jakieś częstotliwości i co chwilę emisja jest przerywana. Bo właśnie mają włączony ten typ Priority, że ta funkcja Close Call jest co chwilę wywoływana, niezależnie od trybu pracy skanera. No i tutaj funkcje tak jakby sygnalizujące nam. Tutaj jaki ma być alarm, to usłyszycie te typy alarmów w radiu. Głośność, kolor lampki, jak ma być lampka, czy ma szybko bligać, czy na stałe, czy wolno, i jak długo w tym trybie skaner pozostaje, jak znajdzie tą częstotliwość. I tu mamy 3 sekundy do 60 albo na stałe, i dopiero jak naciśniemy guzik, skaner leci dalej. Taka funkcja czasami przydatna, jak jesteśmy gdzieś, gdzie duże natężenie jest łączności i blisko nas są, więc możemy sobie spokojnie tutaj to włączyć i pewne rzeczy usłyszymy, które nadają. Możemy wyłączyć nawet też tryb skanowania i być tylko w trybie Close Call Mode, bo też taka opcja tutaj istnieje w tym skanerze. I przechodzimy teraz do następnego okna. WX. Są to alerty pogodowe i inne tego typu rzeczy. Dla nas kompletnie nie do zastosowania. Tak samo jak to Naut funkcja. Waterfall. Jest to ustawianie waterfalla. To, co mówiłem, go nie mam w tej chwili i nie wiem, czy będę miał ze względu na problemy z tym upgrade'em firmware'u. Custom, no to tak samo do waterfalla. Tutaj mamy statusy klawiszy i listy Quick Key, czyli tych klawiszy, którymi sobie włączamy lub wyłączamy poszczególne listy, departamenty, systemy itd. No i tutaj mamy status klawiszy dla list ulubionych. Jak najedziemy, pokazuje nam, pod co jest przypisany, które listy są w danej chwili aktywne. No to tylko taki przegląd. I tutaj też oczywiście możemy sobie to powłączać, ale z tego raczej nie korzystam, to tylko w radiu. Discovery. Kolejny tryb, który tutaj opiszę. No ten poradnik programowania robi się takim poradnikiem używania radia w tym momencie, że mam nadzieję, że tu Was zainteresuje. Jest tutaj taka funkcja Discovery. Opiszę ją w trybie konwencjonalnym, bo w trankingowym jest dosyć ciężko, bo nie ma takich trankingów w naszym kraju, przynajmniej nie znalazłem, w którym można byłoby to używać. A jeżeli są to zakodowane, więc to i tak nic z tego. Jest to taka rozbudowana funkcja search. Bo tak samo jak w funkcji search mamy możliwość zaprogramowania zakresu pasma, typu modulacji, kroku,
opóźnienia, ale jest coś takiego jak logging, czyli zapisywanie kanałów. Jest to trochę dziwnie zorganizowane, bo nie do końca to tak działa jak powinno. Tutaj znalazłem parę błędów w tej funkcji. Porównywanie z bazą danych, czyli w momencie jak mamy logging i on zapisuje to na liście, te kanały, no to tu porównuje z bazą danych, czy kanał jest, czy nie, i jak jest, to ma skanować dalej. Jak go nie ma, ma go nasłuchiwać. W praktyce to nie do końca tak działa. Czas, jaki ma być nagrywane dana częstotliwość, jest tu maksymalny czas, który, tak podane jest w instrukcji, co prawda, jest to maksymalny czas, jaki jest nagrywany z danej częstotliwości, czyli jak w trakcie tego Discovery kilkukrotnie zatrzyma się na częstotliwości, to nagra maksymalnie 60 czy tam 30, to wybierzemy. Możemy oczywiście wyłączyć nagrywanie. Niestety w praktyce też tak to się nie dzieje. Nie wiem, o co tu chodzi. Ta funkcja ma dosyć duże błędy. Jest funkcja timeout timer, czyli w momencie, jeżeli zatrzyma się na częstotliwości, to po jakim czasie ma iść dalej. I automatyczne zapisywanie, czyli ma zapisywać to na liście tej właśnie od Discovery. Ta funkcja jest bardzo fajna, ona działa osobno, wtedy radio nie nasłuchuje, tak jakby nie skanuje po innych częstotliwościach, przelatuje tutaj sobie w tym trybie po tym zakresie. Można tylko jeden zakres odpalić w odróżnieniu od Custom Searcha. Ja częściej używam Custom Searcha z nagrywaniem. Efektem takim ciekawym tej funkcji Discovery jest to, że on tworzy nam taką listę, taki log, co przez ten czas zrobił, co znalazł i który możemy sobie tutaj ściągnąć. Widzieliście tą opcję, o której będę mówił. Można to przejrzeć w radiu i to jest fajne, natomiast ze względu na błędy duże, jakie tu mam, że skaner potrafił się zatrzymywać na kanałach, gdzie nic nie było i tam siedział cały czas, potrafił się zawiesić. No miałem dużo problemów z tą funkcją, w zależności od zakresu, jaki skanowałem. Testowałem dwa skanery, bo dwa miałem i na obydwu ten problem występuje w ten sam sposób, więc jest tu jakieś niedopracowanie, a szkoda, bo funkcja jest całkiem ciekawa. Kolejna zakładka to są parametry ustawienia wyświetlacza, czyli to, co w innym miejscu było, można ustawić, jak wyświetlamy format grup rozmównych dla Motorola i dla Edaxa. Simple Mode to są dwa rodzaje wyświetlania, czyli Simple Mode uproszczony, gdzie mamy tylko podstawowe informacje na wyświetlaczu i przy włączonym, a przy wyłączonym mamy pełne informacje. No i tryb kolorów ekranu, czyli pełen kolor, czarny z białym tekstem i biały z czarnym tekstem. Po włączeniu pojawia nam się też informacja. Tu możemy zmienić treść tej informacji, jaka jest po włączeniu. Ustawianie tutaj dimmera, to działa tylko w radiu samochodowym. Kiedy zapala nam się podświetlenie, czyli przy włączeniu, przy odbiorze, kiedy squelch nam się otworzy, może zapalić się na 5, 10, 15 sekund albo na czas otwarcia squelcha, tak samo po naciśnięciu klawisza, czy po wciśnięciu klawisza podświetla się nam klawiatura. Oczywiście klawiszem, którym, żebym tu nie skłamał, w ręcznym skanerze chyba klawiszem wyłączenia. Nie mam w tej chwili ręcznego skanera. Można te światło włączyć albo wyłączyć. No i ta funkcja, czy przy zasilaniu zewnętrznym światło, podświetlenie ma być włączone czy wyłączone, też to jest w skanerze ręcznym. Tutaj mamy ustawienia dla skanera stacjonarnego, samochodowego, więc to jest wyszarzone. Tak samo tego dimmera też nie będzie w skanerze ręcznym. No i tryb dimmera to też do skanera. I jeszcze jest coś takiego jak flash with backlight off. To w momencie, kiedy ekran jest wygaszony, to czy diodka ma nam migać, czy nie. No to taki, żebyśmy wiedzieli, że skaner działa. Kolejna zakładka Band Defaults. I tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem, że powiem, dla funkcji Close Call, przepraszam, dla funkcji, no tutaj też co prawda, dla funkcji Custom Search, modulacja i step, czyli krok. I tu mamy ustawione na auto, no i pytanie właśnie, skąd on wie, jaką dla danego zakresu ustawić modulację i krok. I właśnie po to służy nam funkcja Band Defaults.
Tutaj mamy poszczególne zakresy od do i ustawiamy właśnie ten defaultowy, automatyczny tryb. Ustawiamy modulację i krok w tych zakresach. I jeżeli ustawimy to, standardowo skaner ma ustawione tutaj parametry troszkę nieprzydatne dla naszego kraju, więc trzeba sobie to ręcznie pozmieniać. Jeżeli to sobie ustawimy, to w przypadku funkcji Custom Search, czy jak programujemy nową częstotliwość, praktycznie nie musimy tam ręcznie ustawiać modulacji i kroku, bo możemy zostawić w trybie auto i on sobie z tego band defaults przyjmie i będzie chodził tak jak trzeba. Także to trzeba sobie za pierwszym razem ustawić tak jak trzeba i później będziemy mieli spokój. Także ustawiamy to praktycznie tylko raz. I miscellany, czyli takie tutaj dodatkowe rzeczy. Priorytetowe skanowanie. Możemy tutaj sobie ustawić w skanerze kanały tak zwane priorytetowe i tu ustawiamy, czy te skanowanie ma mieć miejsce. Na czym to polega? Że w momencie jak skaner zatrzyma się na jakiejś częstotliwości i mamy ustawione priorytety, on co jakiś czas, i tu jest ten czas ustawiany, będzie sprawdzał te kanały priorytetowe. W trybie DND, Do Not Disturb, jeżeli skanuje dużą ilość kanałów, częstotliwości, robi searcha, to i tak co te 2 sekundy tutaj ustawione będzie zaglądał na te kanały priorytetowe. No i tutaj jest maksymalna liczba, ile możemy tych kanałów ustawić sobie. Tutaj ustawiamy ten parametr tego filtra, o którym mówiłem. A przepraszam, to jest Global Attenuator. To jest ustawienie globalne dla radia tłumika, czyli tłumik włączony, wyłączony. No tłumik tutaj dosyć mocno tłumi, więc praktycznie go nie używamy. Głośność klawiatury, bipa tak naprawdę, używanie network, no tego nie będę pisał, bo tego u nas praktycznie nie ma, bo to jest w P25 tak naprawdę. Global Autofilter, czyli tutaj właśnie ustawienie globalne autofiltra, o którym powiem w kolejnej części. I Audio Off Time w skanerze to jest samochodowym, kiedy ma wyłączać wzmacniacz. Zasilanie wzmacniacza, z tego co wiem, i tak to było opisane. Czemu to ma służyć, jeszcze się nie zorientowałem, ale taka funkcja jest. No i oczywiście Clock Option, czyli w jakiej strefie tutaj jesteśmy czasowej, no bo tam w zegarze, w skanerze jest zegar i datownik. Parametr Replay Option, też ustawiany w skanerze. Jeżeli go ustawimy, to ostatnie, w tym wypadku 240 sekund odebranych transmisji jest nagrane. I jednym przyciśnięciem guzika możemy do tych 240 sekund sobie wrócić. Możemy oczywiście transmisję nagrywać na stałe, wtedy ta funkcja jest nieaktywna, albo zostawić coś takiego i zawsze te ostatnie 240 sekund mamy nagrane. Możemy zmienić oczywiście to, możemy wyłączyć. Ja mam ustawione maksymalnie, niczym to nie przeszkadza. No troszkę karty więcej zużywa, ale to bez przesady. Te 240 sekund jest cały czas nadpisywane i ostatnie 240 sekund transmisji, jakie były w radiu, mamy tutaj nagrane i możemy szybko sobie odtworzyć. Co ciekawe, wszystkie transmisje i wszystkie nagrania, jakie mamy, są otagowane częstotliwością. W przypadku emisji cyfrowych talk group, user ID, slot, color code w przypadku DMR-a, a w przypadku emisji analogowych tone squelch, czyli CTCSS lub DCS. Także to wszystko mamy i możemy to sobie sprawdzić, tak że nam nie ucieknie. Jest funkcja Intermediate Frequency Exchange. Radio posiada 2 częstotliwości pośrednie. Powiedzmy, no to jest DMR, to jest... Ojejku, dobrze mówię, DMR. Przepraszam, już mi się merda wszystko. SDR, czyli cyfrowy odbiornik. Jest tak trudno mówić o częstotliwościach pośrednich, to też tam one są. I tutaj możemy zmienić w przypadku, gdy w jednym ustawieniu mamy problem z odbiorem, możemy to zmienić. No do tej pory nie miałem takich potrzeby. Dziwnie zachowuje się ta funkcja w przypadku odbioru pasma lotniczego, ale to jak będę robił film z testami,
to wtedy Wam pokażę już w samym skanerze, jak to dziwnie się zachowuje. No i to są teraz te podstawowe funkcje, jeżeli chodzi o edycję tych podstawowych parametrów skanera. Opowiedziałem też parę rzeczy na temat samych funkcji. Jeszcze jedna rzecz to jest edycja wyświetlacza i jak tutaj zobaczycie, mamy tabelę kolorów i taki przykładowy wyświetlacz. I możemy tutaj poszczególne pola w poszczególnych trybach. Mamy Simple Conventional, Simple Trunk, Detailed Conventional, Detailed Trunk, Search, Close Call, Weather i Turnout. Te dwa ostatnie nie wykorzystujemy. Czyli to są właśnie te tryby uproszczony i pełny. W uproszczonym widzicie są tylko 3 pola. System, Department, Channel. W Detail dużo więcej tutaj mamy pól. I możemy sobie ustawić nie tylko kolor, to jest czerwony, możemy zmienić na pomarańczowy, tu akurat kolor tekstu. Możemy kolor tła sobie zmienić. Także możemy w pełni sobie ustawić tutaj tak, jak chcemy ten ekran, ale w niektórych polach, w tych na przykład tutaj jak widzimy Option Item jest nie do ruszenia, ale już w tym polu możemy zmienić sobie jego zawartość. Więc nie tylko kolor, ale i to, co ma być. I tak jak tutaj w tej chwili mamy ustawione, to są defaultowe ustawienia i tu mamy na przykład Favorite List Name, czyli nazwa listy ulubionych. Możemy sobie zmienić na, żeby pokazywał nam aktualny, jaki jest CTCSS, jaka frekwencja, częstotliwość, Number Tag, RF Subsystem ID, typ serwisu, Site ID, nazwy sajtu, czyli no, ja to nazywam strefy, typ systemu, System Network ID, Talk Group ID, Unit ID Name, Volume and Squelch i WACN, czyli to jest White Area Channel Number chyba. To jest do systemów trunkingowych, tego u nas też nie ma. W niektórych polach tych nie możemy nic ustawić, jak widać. Tutaj mamy znowu, jak widzicie, inne rzeczy do ustawienia. Więc ta zawartość danego pola też jest różna w zależności od typu tego pola. Tu już mamy, czy włączony jest Attenuator, czy Broadcast Screen jest włączony, Close Call, Data, Digital Status, GPS, czy EFX jest włączony i tak dalej, i tak dalej. Także przeróżne parametry możemy sobie wyświetlić. W liście dokładnej mamy jeszcze takie rzeczy, jak tu zobaczycie, typ filtra, Latitude, Longitude, czyli długość i szerokość geograficzną, Logical Channel Number, Noise, bardzo dziwny parametr, kompletnie nieprzydatny. Ale coś takiego też, co ma tylko sens, które tu możemy ustawić, a ma sens tylko w radiu ręcznym, czyli napięcie na porcie USB pierwszym i drugim. No tutaj w radiu samochodowym napięcie na tych portach nie ma żadnego znaczenia, natomiast w przypadku zasilania radia ręcznego poprzez USB tutaj możemy sobie też ustawić wyświetlenie tych poszczególnych funkcji. RSSI, czyli siła sygnału, RSSI Graph, czyli w postaci graficznej i tak dalej, i tak dalej. Wiele tych rzeczy warto sobie tu pogrzebać, poprzestawiać, nic tu nie popsujecie, a można sobie fajnie tutaj pozmieniać i ten wyświetlacz zrobić, żeby wyglądał tak, jak sobie tego życzymy, w takich kolorach, barwach i w układzie, jak on nam się najbardziej podoba. Możemy sobie to, co tutaj mówiłem wcześniej, tą listę wyeksportować i możemy takich list wyświetlaczy zrobić sobie kilka i w zależności od tego, gdzie jedziemy i jaki chcemy wyświetlać, bo może takie mamy życzenie, możemy sobie to zmieniać. Także bardzo fajna zabawa tutaj, to akurat mi się ta funkcja podoba. No i to tyle chyba w tej części, bo widzę, że ten film się strasznie rozrasta, to będzie kilkugodzinny materiał. W następnej części przejdę już do edycji takich najważniejszych rzeczy, czyli profilu, czyli wszystkich favorite list, departments, systems i tak dalej, czyli ustawiania tutaj rzeczy, no bezpośrednio związanych ze skanowaniem, wpisywaniem częstotliwości i wszystkiego, co jest potrzebne, żeby te radio pracowało tak, jak chcemy. Także zapraszam do obejrzenia drugiej części. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawiajcie tutaj je